Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a 2 razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest doktor habilitowana Paulina Polko. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry, dzień dobry. Doktor habilitowana Paulina Polko, politolog, kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W badaniach naukowych zajmuje się problematyką sekurytyzacji, nowych kategorii bezpieczeństwa, krytycznymi studiami nad bezpieczeństwem i migracjami. Pani profesor Paulino, spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać, co oznaczają zmiany w amerykańskiej administracji ze szczególnym uwzględnieniem fotela prezydenckiego. Pod koniec zeszłego roku rozmawiałem o tym m.in. też z doktorem Witoldem Sokałą. Do odsłuchania tego odcinka oczywiście szanownych naszych słuchaczy zapraszam. Tam zwracaliśmy uwagę też na pewnego rodzaju megatrendy. I zacznę może właśnie od tego pojęcia. Czy tak naprawdę w Twojej opinii powinniśmy właśnie tak się skupiać, że to jest takie wszystko nowe, wielkie, mega, bo trochę lubimy takie nowe sformułowania. Nauka też za tym podąża. Czy jednak według Ciebie jest to naturalna jakby kolej rzeczy, że musimy w tę stronę pójść? Również jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo podobnie jak ja jesteś też politologiem, więc też masz trochę inne jakby spojrzenie na to wszystko, gdzie bezpieczeństwo jak najbardziej jest też ważne, ale te stosunki w relacjach, jeśli chodzi o politykę, o nauki, o polityce także. No rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym wszyscy oczekujemy, że coś się zmieni nagle. Jest to poniekąd trochę efektem tej bardzo takiej zażartej amerykańskiej kampanii, w której obecnie już prezydent obiecywał, że od pierwszych minut jego urzędowania wszystko stanie na głowie, świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Minęło już kilka dni i niespecjalnie wiele tych efektów jego działań widzimy. Ja bym powiedziała, że te jego pierwsze działania są z jednej strony bardzo silne populistycznie w takiej wymowie leksykalnej, a więc w tym, co on wykrzykuje, co on zapowiada, co on nawet podpisuje i pokazuje w taki spektakularny, teatralny sposób, że oto zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Świat się od tego nie zmienił wbrew pozorom. Zdaje się, że poza prezydentem Stanów Zjednoczonych nikt tego na poważnie nie wziął, więc poniekąd można powiedzieć, że to jest wręcz komiczne, gdyby nie robił tego człowiek, który rządzi supermocarstwem. Natomiast rzeczywiście oczekujemy dużych zmian, natomiast w mojej ocenie one będą raczej umiarkowane. Są takie 3 fronty, na których Donald Trump ewidentnie będzie z Europą próbował budować inaczej stosunki niż robił to Joe Biden. Bez wątpienia pierwszym z tych frontów będzie front ekonomiczny czy front gospodarczy, gdzie cłami, różnego rodzaju działaniami ograniczającymi swobodę handlu i reguły wymiany międzynarodowej będzie próbował wymuszać większy import amerykańskich produktów do Europy poprzez powstrzymywanie importu dóbr czy rzeczy produkowanych w Europie. To jest ten obszar, który on Amerykanom obiecał, że dzięki temu wzrośnie gospodarka, dzięki temu będzie więcej pieniędzy, więcej dolarów w portfelu przeciętnego Amerykanina. I to rzeczywiście ładnie brzmi dla osób, które na ekonomii się nie znają, bo nie należy zapominać, że Ameryka odcinając się, raczej sobie szkodzi niż pomaga, raczej obcina potencjalne rynki, raczej prezentuje się jako niestabilny partner handlowy, niż buduje oto nagle przekonanie, że bez tej amerykańskiej produkcji Europa zginie. To jest ewidentnie działanie populistyczne, ale tu Trump rzeczywiście będzie próbował Europę szantażować. Prawdopodobnie powiąże to z drugim obszarem, a więc z bezpieczeństwem, z tym bezpieczeństwem klasycznym, militarnym, czyli z tym, co dla Europy jest ważne, a więc z tym, jak się zakończy wojna w Ukrainie.
Co do tego, że ona się powinna zakończyć w najbliższym czasie, w zasadzie nie ma dyskusji, czy tu nie ma zdań rozbieżnych między Europą a Ameryką. Rozbieżność dotyczy tego, w jaki sposób, a więc jaki ten pokój będzie. Czy będzie to pokój zgniły, jak zwykliśmy mawiać, czy będzie to porozumienie, które uwzględni przynajmniej część warunków ukraińskich, za czym opowiada się Europa. I to rozwiązanie ukraińskie będzie tutaj na szali, będzie ważone z tymi stosunkami gospodarczymi, z tymi wyzwaniami dotyczącymi właśnie handlu, eksportu, importu, no bo Trump nie ukrywa, że to jest dla niego najważniejsze. Będzie oczywiście ganił Europę za niskie zbrojenia, za niskie nakłady, chociaż trzeba pamiętać, że od czasów, kiedy był pierwszy raz prezydentem, ta sytuacja się w Europie zmieniła, Europa się trochę obudziła. Można dyskutować, czy wystarczająco, a w każdym razie, czy wystarczająco na tyle, na ile mogła. Niemniej nie jest ona taka sama, jak kiedy Trump urząd opuszczał po raz pierwszy, a więc tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. No i trzecim obszarem, w którym Trump będzie walczył też trochę z Europą, ale generalnie jest on tematem wewnętrznym, czy całkowicie realizowanym na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby amerykańskiego wyborcy. To są oczywiście te kwestie migracyjne i ta słynna zapowiedziana, jak wiemy doskonale, niemożliwa absolutnie do realizacji deportacja 13 milionów, około 13 milionów, tak się szacuje, osób nielegalnie w Ameryce przebywających, nielegalnych migrantów. Więc my tu oczywiście widzimy wiele takich buńczucznych słów, widzimy wiele takich postaw, które mogłyby wskazywać na to, że ta zmiana będzie ogromna, ale jak oglądałam chociażby migawki z Davos i to, w jaki sposób o swoich spotkaniach z Marco Rubio wypowiadał się Radosław Sikorski, w jaki sposób opowiadał o tym budowaniu tych relacji na tym poziomie, właśnie ministerialnym, to już wygląda zupełnie inaczej, wygląda tak naprawdę bardzo, bardzo tradycyjnie. Więc oczywiście Trump jest niebezpieczny. Jest jeszcze w zasadzie czwarty obszar, to jest ten obszar komunikacji. Mam tu na myśli jego ogromny sojusz z nowymi mediami, już nie tylko z X-em, ale także z platformą Facebook tak naprawdę, z Metą, bo przecież Mark Zuckerberg był jednym z honorowych gości inauguracji. I tu wyraźnie widać, że ta sytuacja będzie taka, że on będzie chciał wspierać tych dużych nadawców po to, żeby za ich pomocą sterować opinią publiczną, zarówno amerykańską, ale też być może europejską. I tylko znowu my tu mamy ogromny problem, bo myślę, że nikt nie wierzy, że ktoś taki jak Elon Musk będzie, że tak kolokwialnie powiem, całe życie chodził pod Trumpem. Jego ambicje są o wiele większe. Nie twierdzę, że będzie nowym Frankiem Underwoodem z House of Cards amerykańskiej polityki, ale zdecydowanie widać, że ma on ambicje globalnego kształtowania relacji społecznych, politycznych z wykorzystaniem coraz bardziej agresywnych algorytmów swojej platformy. I to też będzie ogromne wyzwanie dla Europy, bo ma poparcie najwyższego rzędu, najwyższego poziomu. Zacznę tak naprawdę kolejne pytanie, czy właściwie kolejny wątek powiązany z tym, o czym pani profesor powiedziała, do odniesienia się właśnie do Franka Underwooda. Bo tu możemy sobie żartować bądź nie, ale to daje pewny obraz tak naprawdę także amerykańskiego społeczeństwa, bo mówiłaś między innymi przed chwilą, że troszeczkę ten inny przekaz, to się potwierdza tak naprawdę wśród wielu komentatorów pada taka opinia, że ten przekaz jest trochę inny wobec właśnie społeczeństwa własnego, a tego, co jest eksportowane na zewnątrz. W powiązaniu też z tym, o czym mówiłaś, czyli o tych nowych technologiach, o mediach społecznościowych, o jego relacjach z nimi, to też się rodzi pewnego rodzaju obraz, bo przypomina mi się właśnie sytuacja, kiedy House of Cards jednak święcił pewnego rodzaju swoje sukcesy. I nagle pojawiły się pomysły, a co by było, gdyby główny bohater, a właściwie aktor go grający, i to też taka, znowu kolejne skojarzenie z prezydentem Zełenskim, został kandydatem na prezydenta. I oczywiście amerykańskie realia są trochę inne. Niemniej okazało się, że wielu ludzi było skłonnych, jednak, ale na aktora, który swój upadek zaliczył, ale jednak zagłosować. To też może dawać pewnego rodzaju sygnały i nie wydaje mi się, aby na przykład taka osoba jak Trump i jego otoczenie
to pominęły. Jak docierać właśnie do własnego społeczeństwa? I pod tym kątem takie króciutkie tak naprawdę pytanie, jak patrzysz na to, bo no można mieć wątpliwości co do, brzydko mówiąc, trochę jakości tego amerykańskiego społeczeństwa, które nie jesteśmy w niczym lepsi tak naprawdę w Europie, ale daje się kupować pewnego rodzaju populizmom, skrótom, by nie powiedzieć wprost, w pewien sposób manipulacjom i przygotowanym odpowiednio przekazem, który ma dotrzeć do wyborców. No niestety zarówno sukcesy populistów i partii skrajnych w Europie, jak i sukces Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych jest pokłosiem no, jakości społeczeństw demokratycznych. Tylko tu jest kilka wątków, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim kondycja społeczna. W dobie prekariatu, w dobie, w której wiele ludzi, mimo że pracuje ciężko, czasem na dwóch etatach na przykład w Stanach, a nie stać ich na życie na w miarę sensownym poziomie, no wywołuje to frustracje, dla których naturalnym ujściem jest zwrócenie się ku tym, którzy prostym językiem oferują proste rozwiązania. Myśmy mieli już przecież w Europie chociażby Silvio Berlusconiego, który też miał być takim ogromnym odkryciem europejskiej polityki, no bo nowy, wszedł z biznesu, miał tymi Włochami zarządzać tak, jak zarządzał swoimi firmami. Jak się skończyło, wszyscy mniej więcej wiemy, natomiast sam mit pozostał. Społeczeństwo amerykańskie no, jest pełne sprzeczności. Gdyby ktokolwiek przeczytał biogram Trumpa i jego otoczenia, to zobaczyłby bardzo szybko, że no, z konserwatywnym światem republikanów on nie ma w zasadzie nic wspólnego. 3 żony, permanentnie zdradzane, kilkoro dzieci z różnych małżeństw. Ja nie czynię z tego zarzutu, ale jak ktoś twierdzi, że promuje tradycyjne wartości, no to powinien też przynajmniej w praktyce w swoim życiu je wyznawać. Majątki zbijane tak naprawdę w niejasnych okolicznościach, z wieloma niejasnościami co do unikania płacenia podatków, różnych opłat i sposobu robienia tych biznesów, no to wszystko powinno stać w sprzeczności z potrzebami zwykłego obywatela amerykańskiego, który ma dosyć elit, które są skorumpowane, złe, działają zakulisowo, myślą tylko o sobie i nie zajmują się sprawami przeciętnego Amerykanina. Ale jeżeli ja słyszę, że nawet migranci nielegalni, którzy albo ci, którzy na przykład się urodzili i teoretycznie Trump chce również, którzy się urodzili już w Ameryce, ale są potomkami nielegalnych migrantów i Trump chce, żeby w ich przypadku prawo ziemi, czyli prawo urodzenia na terenie Stanów nie działało, że też mają być deportowani, że oni mówią, okej, no jest jaki jest, ale tak naprawdę nam się jego program bardziej podoba, no to się zastanawiam, no jak jest z podstawowym rozumowaniem logicznym tych osób, bo no nie widać go w ogóle. No na tym niestety polega problem dzisiejszych demokracji, że wybieramy tak naprawdę, mamy taki trochę plebiscyt, no nie chcę mówić urody, ale tego, kto lepiej skrytykuje, czy przywali, mówiąc brzydko, przeciwnikowi, kto go lepiej znokautuje, kto użyje bardziej takiego ostrego, bardziej takiego wręcz z pogranicza już no nawet dehumanizacji porównania. No przecież to, co mówi Trump o migrantach, to nie jest walka z nielegalną migracją. To jest całkowita dehumanizacja, to jest wręcz odmawianie człowieczeństwa ludziom, którzy no mieli tego pecha, że urodzili się w kraju, którego paszport jest mniej wart od papieru, na którym go wydrukowali bardzo często. I nawet jeśli są zastrzeżenia co do ich różnych zachowań, no to nie można im odmawiać statusu człowieka i nie można im odbierać podstawowych praw ludzkich. Natomiast Trump to czyni. Te opowieści o migrantach porywających koty czy psy ludziom jedzących i je jedzące, o tym, że są zarazą, że przyjeżdżają jacyś ludzie chorzy psychicznie, specjalnie ze szpitali psychiatrycznych zwalniani i wypychani przez granicę, no to są opowieści absolutnie nie tylko nieprawdziwe, co myślę, że nie jest trudno udowodnić, ale one są przede wszystkim obrzydliwe, a jednak są kupowane przez społeczeństwo. Ja nie wiem, ilu Amerykanów wie, że w XXI wieku największej deportacji nielegalnych migrantów, a chodziło o 2,5 miliona osób, dokonał Barack Obama. Tylko że on w tym czasie rzeczywiście wydalane były osoby z wyrokami za przestępstwa
i to były poważne sprawy, to nie były sprawy błahe, a jednocześnie tym właśnie urodzonym już dzieciom nie odmawiano prawa zostania na terenie Ameryki. Ale o tym nikt nie pamięta, że ta skuteczność praktyczna była największa za właśnie paradoksalnie Baracka Obamy, a nie za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, bo niestety on się pod tym względem nie wpisał. To jego wielkie opowieści o tym, że on ten mur na granicy jakoś szczególnie wzmocnił, nie mają absolutnie pokrycia w faktach. Ja czytałam taki raport przygotowany dla amerykańskiej administracji Bidena przez badaczy z Uniwersytetu w San Diego między innymi i on wykazuje jasno, że co najwyżej dołożono trochę elektroniki, ale absolutnie żadnych wzmocnień strategicznych zapowiadanych nikt nigdzie nie dokonał, więc to kolejna nieprawda. Ale żyjemy w takim matriksie, gdzie można powiedzieć wszystko, jak się okazuje za chwilę nawet w mediach społecznościowych będzie można każde kłamstwo opublikować, jakiekolwiek próby jego weryfikacji mogą być bardzo trudne. I w zasadzie nie wiemy, co z tym zrobić. Można powiedzieć, że poprzednie administracje przespały czas, kiedy można było takich przedsiębiorców jak właśnie Mark Zuckerberg czy jak Elon Musk powstrzymać, kiedy ich firmy dopiero się rozwijały, kiedy te niepokojące zachowania tych firm komunikacyjnych były już opisywane, były już raporty w kongresie, raporty też w mediach na ten temat, ale nie udało się ich powstrzymać jako przedsiębiorców i oddaliśmy teraz w rękach prywatnych osób są ogromne narzędzia, które są w stanie zmienić wynik wyborczy w prawie każdym demokratycznym kraju, jakby się tylko lekko postarały. To jest przerażające i to jest rzeczywiście, ale to jest możliwe dzięki temu, że społeczeństwo właśnie takie komunikaty, takie przekazy kupuje, że gdyby Frank Underwood, czy aktor, który tę postać grał, wystartował, to pewnie wielu by zagłosowało, bo rozpoznaje jego twarz, a w ogóle to go bardzo na przykład lubiło. Mówiąc lekko złośliwie, dalej negujmy świat nauki. Ale wracając do naszego właściwego wątku, chociaż to też tak naprawdę nie powinno zostać pominięte. Mówiłaś między innymi o trochę innych stosunkach i relacjach, ale najpewniej nie tylko tak naprawdę z Europą, bo można się zastanawiać, czy amerykański prezydent, przynajmniej w tym swoim przekazie oczywiście, nie idzie trochę na konfrontację Stanów Zjednoczonych właściwie ze wszystkimi. Te konfrontacje oczywiście będą miały różny poziom, różny kaliber, ale ja mam takie dziwne wrażenie, że jak mawiał klasyk, wszędzie czuć pieniądz i biznes. Ja zaczynam w swoich rozważaniach w głowie o nowym, starym prezydencie amerykańskim mówić Donald, kasa misiu, kasa Trump. On przecież mówi o podnoszeniu znowu wydatków, jeśli chodzi o obronność, już z 2% to już jest właściwie nieaktualne. Podnosi to te żądania właściwie na 5%, czyli de facto wiąże się to też z koniecznością, jakby nie patrzeć, pewnych zakupów. Tutaj znowu takie trochę w nawiasie pytanie, a skąd te zakupy? Bo można się domyśleć, że właśnie w dość sporym procencie ze Stanów Zjednoczonych. Ale co ciekawe, też sobie trochę zaprzeczając, a nikt tego nie komentuje, nikt tego nie podnosi, Trump wskazuje w Europie tak naprawdę pewnego rodzaju nowych liderów, nową nadzieję dla Europy i żeby było śmieszniej, wskazuje tych liderów z państw, którym naprawdę jest daleko nawet do tych 2%. Dla mnie jest to wszystko trochę takie, delikatnie mówiąc, niekonsekwentne. Donald Trump ma takie trochę podejście, czy taką trochę manierę w stosunkach międzynarodowych, że wszystko jest biznesem. Innymi słowy, że każdą relację między państwami da się odwrócić, jeśli tylko jest dobry interes do zrobienia, mówiąc tak biznesowym językiem. Oczywiście stosunki międzynarodowe, czy relacje między państwami, między organizacjami i państwami rzeczywiście są pewnego rodzaju umową, czy pewnego rodzaju porozumieniem, które zakłada, że korzyści muszą być interesujące dla obu stron tego kontraktu. Niemniej nie jest to tylko porozumienie biznesowe. My tu mimo wszystko operujemy jeszcze pewnymi wartościami. Są pewne kwestie, które są kwestiami bezdyskusyjnymi, na przykład to, że agresja jakiegoś państwa na drugie państwo nie powinna mieć miejsca i nie można tego w stosunkach międzynarodowych tak po prostu zaakceptować, że ktoś nagle wstał rano i postanowił mieć trochę większy swój kraj i drugi kraj mu w tym przeszkadza, w związku z czym go najedzie. Natomiast Donald Trump przyjmuje taką postawę, że wszystko jest tak naprawdę pewnego rodzaju umową handlową,
którą też w każdej chwili można renegocjować, w każdej chwili można ją zerwać, można ten sojusz odwrócić, jeśli przyjdzie kontrahent z lepszą ofertą produktu, z lepszymi perspektywami, to się po prostu renegocjuje i tak będzie. No, stosunki międzynarodowe tak nie wyglądają. Ameryka nieprzypadkowo ma pozycję tego globalnego policjanta. Nieprzypadkowo angażowała się w dwie kluczowe wojny XX wieku, które przecież nie dotyczyły bezpośrednio jej terytoriów, ale ich wynik od losu tych wojen zależał układ polityczny na całym świecie. Decyzje polityczne amerykańskie, którymi często idą decyzje o wysłaniu wojsk, o zaangażowaniu militarnym, jak wiemy, wojna jest niczym innym, tak jak przedłużeniem stosunków politycznych, tak, czy stosunków dyplomatycznych przy użyciu innych środków. A więc i Ameryka z tego przez lata skutecznie korzystała. Ona budowała swoją pozycję mocarstwową wielopoziomową, nie tylko na wysokości produktu krajowego brutto, na potencjale ekonomicznym, na potencjale technologicznym, ale także na tym potencjale politycznym wynikającym z siły militarnej i z tego, że była w stanie wymusić pewne decyzje na innych państwach czy koalicjach państw, biorąc pod uwagę to zaplecze, którym się posługiwała. Natomiast Donald Trump odrzuca tę filozofię, odrzuca to, że pewne rzeczy są wynegocjowane i one powinny funkcjonować, odrzuca to, że w stosunkach dyplomatycznych wiele rzeczy jest kwestią zaufania, jest kwestią rozmów, które bardzo długo czasem trwają, zanim doprowadzą do oficjalnego ogłoszenia wyników. I on chce z wszystkimi rozmawiać z pozycji siły, z pozycji nakazu. No przecież te kuriozalne opowieści, jak to on chce kontrolować kanał panamski, jak to Kanadę należałoby włączyć jako kolejny amerykański stan. No już o tej Zatoce Meksykańskiej tak mówiliśmy. No to są zachowania chłopca z piaskownicy. Nikt mu oczywiście poważnie na to nie odpowiada, jak zresztą doskonale to widzimy. On się ośmiesza, wygłaszając te swoje poglądy publicznie. Cały świat patrzy, w którym kierunku on realnie pójdzie i co powiedzą tak naprawdę jego ludzie, bo nauczyliśmy się przy pierwszej administracji, że to jego zaplecze, które wtedy było trochę inne, ono jednak w dużej mierze wychodziło z tego establishmentu amerykańskiej polityki. No dzisiaj widzimy, że mamy na ważnych stanowiskach osoby albo kompletnie niedoświadczone i bardzo młode, bądź osoby doświadczone, ale na przykład w zarządzaniu sieciami hamburgerowni, tak, fast foodów czy innego typu działalności gospodarczej. Nie neguję oczywiście doświadczenia, które można zdobyć na takim poziomie, no ale to jest brak zrozumienia reguł, które rządzą światem. Trump nie chce negocjować, Trump chce wywracać ten stolik, no tak poniekąd jak trochę robił to Władimir Putin, który przez lata udawał, że z Europą negocjuje, a potem nagle wstał i jednym ruchem ten stół wywrócił, najeżdżając Ukrainę. Ale Ameryka musi pamiętać o jednym, że jej siłą jest to, że ktoś jej słucha. Jeżeli głos amerykański przestanie się liczyć, albo będzie się liczył o tyle, o ile rzeczywiście pewne finansowe decyzje mogą zapaść, natomiast nie będzie głosem szanowanym, dlatego że jest rozsądny, że proponuje rozwiązania, które są wynegocjowane, które są akceptowalne dla wielu stron. No przecież pamiętamy, jak były negocjowane chociażby porozumienia izraelsko-palestyńskie. No wyobraźmy sobie teraz, że Donald Trump ma być tym Billem Clintonem, który ma doprowadzić do tego porozumienia, tak? Jak to słynne porozumienie z Arafatem. No jest to oczywiście niemożliwe, bo ten człowiek nie ma takich kompetencji. On obiecał Amerykanom, że wywróci system. Wywróci go, zniszczy te wszystkie kliki, zniszczy tych niedobrych ludzi, którzy wyzyskują Amerykanów, a nie będzie dawał żadnych zasiłków migrantom, bo to jest niewłaściwe. No nawiasem mówiąc, szacunki, które mówią o tym, ile nielegalni migranci wnoszą do amerykańskiej gospodarki, no pokazują, że to wielokrotnie przekracza jakiekolwiek programy pomocowe uruchomione przez Amerykę. Zresztą oprócz tego, że oni pracują i co ciekawe, w Ameryce można być nielegalnym migrantem, ale legalnie płacić podatki, nawet płacić składkę ubezpieczeniową, a często jest tak, że ci ludzie nie są w stanie potem z tych pieniędzy skorzystać, one zostają w budżetach. Szacunki Stanów pokazują, że to jest kilkaset milionów, 200-300 na stan, właśnie pieniędzy, które wpływają od nielegalnych migrantów. A więc wyobraźmy sobie teraz, że ich wszystkich nie ma. No przecież cała budowlanka by tam padła, cały system opieki nad osobami starszymi, niań, sprzątania,
transportu takiego właśnie tych wszystkich taksówek, Uberów, dostawców żywności. No, Ameryka by się zatrzymała. To się tak ładnie mówi, że jak nie będzie migrantów, to praca nie będzie zabierana narodowym obywatelom z narodowością, tak? No ale oni tej pracy nie chcą wykonywać. Tutaj te Trumpa, wszystkie Trumpa właśnie takie zapewnienia, te wszystkie jego pomysły, no idą absolutnie w spag nie tylko ze zdrową logiką, ale przede wszystkim z twardymi danymi. Więc oczywiście Ameryka może się puszyć i Trump może się z wszystkimi skłócić i no nie chcę mówić, że przez grzeczność, ale no z racji, że to jest jednak Ameryka, nikt nie będzie się publicznie obrażał czy czynił jakichś gestów, no ale przestanie być poważnie traktowana. Znowu będą to lata na przeczekanie Trumpa, na pojawienie się nowej administracji, z którą się da rozmawiać. Przez to być może lata również stracone, a sytuację mamy z uwagi na bezpieczeństwo, na te globalne wyzwania, na siłę Chin, na te niestabilne, ale jednak istniejące chińsko-rosyjskie sojusze, na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, na wzrastającą pozycję Indii. No to wszystko powoduje, że potrzeba silnych liderów na Zachodzie i dobrze byłoby, żeby tu Zachód mówił jednym głosem. Do kwestii, że tak to ujmę, rosyjskiej, Chin, pokoju na Bliskim Wschodzie na pewno jeszcze wrócimy. Chciałbym jednak wcześniej tak naprawdę zapytać, kto właściwie powinien się najbardziej w pewien sposób, nie wiem czy tutaj w cudzysłowie czy nie, ale obawiać Trumpa. Pytam o Europę tak naprawdę i o nasz pokój, no bo zawsze jednak oddziaływanie na któregokolwiek z sojuszników, oddziaływanie zwłaszcza te negatywne, chociaż pozytywne poniekąd też, zawsze może rodzić konsekwencje w postaci pewnych podziałów. No jesteśmy przecież i w NATO, jesteśmy i w Unii Europejskiej. No naturalnym jakby jest po Brexicie, że tymi liderami Europy, również pod kątem natowskim, jednak jest Francja i są Niemcy. Czy to się komuś podoba, czy nie? Tak jest, oczywiście inne kraje, w tym i my jako Polska, oczywiście aspirujemy do zmiany jakby swojej pozycji w całej tej układance i strukturze. Niemniej te kraje też same sobie też za tych liderów się mają. Czy one w jakiś sposób według Ciebie powinny się tego obawiać, czy tak naprawdę pomijamy być może pewnego gracza w tym wszystkim? Trump będzie musiał rozmawiać z liderami europejskimi, będzie musiał rozmawiać z najsilniejszymi państwami, a więc z Niemcami i z Francją. To jest nieuniknione. No Węgrami, bo jak rozumiem jego wielki przyjaciel, którego gościł jeszcze przed zaprzysiężeniem w swoim domu prywatnym, a więc oczywiście mam tu na myśli prezydenta Węgier, no samymi Węgrami nie rozegra Europy. Zresztą widzieliśmy, że ta węgierska prezydencja no, nie pchnęła Europy do przodu, ale też no, nie wyrządziła jej jakichś tragicznych szkód. Europa jest jednak, czy Unia Europejska precyzyjnie rzecz ujmując, jest jednak ciałem kolegialnym, w którym obowiązuje konsensus i w którym są takie mechanizmy, można powiedzieć, no trochę odsuwania tych państw, które mają taką pozycję wyłącznie negującą i wyłącznie rozbijającą jedność. Więc tutaj Europa, jeżeli będzie mówiła jednym głosem, przede wszystkim w kwestii Ukrainy, dwa w kwestiach oczywiście jak najbardziej handlowych. Tutaj też nie zapominajmy, że toczy się przecież gigantyczna również, no nie chcę mówić batalia, ale istotnym problemem jest kwestia chociażby zakupu surowców, prawda, z innych źródeł niż rosyjskich, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Stany by bardzo chciały być jeszcze większym czy jeszcze istotniejszym dostawcą surowców do Europy. Europa niekoniecznie chce być zależna w większym stopniu od Stanów, więc tutaj to też są po prostu czyste biznesy, że ktoś komuś chce coś sprzedać, a nie tylko chce budować lepszy świat. Ja bym nie mówiła w kategoriach bania się Trumpa. On jest niebezpieczny o tyle, że wzmacnia te populistyczne nastroje, wzmacnia taki niesamowicie ostry podział społeczny, który my zresztą w Europie też obserwujemy, przecież w Polsce również, na te dwa plemiona, dwa obozy. Te podziały mają oczywiście bardzo różne w różnych krajach uwarunkowania historyczne, one się tworzyły w oparciu o różne aspekty, ale ich siłą jest, czy ich wspólną cechą jest właśnie to, że one są bardzo ostre, bardzo wyraźne i co gorsza w zasadzie dzisiaj nie należeć do któregoś plemiona, tak? Znaczy jeżeli się próbuje zacząć jakąkolwiek dyskusję, w której prezentuje się stanowisko nie będące stanowiskiem jednej bądź drugiej strony, to paradoksalnie
największy atak przychodzi właśnie skumulowany z tych dwóch stron, bo mam wrażenie, że bycie poza tymi plemionami jest największym przestępstwem, jakie można popełnić, i ten symetryzm taki, że jak oni nam robili to teraz my im będziemy robić tamto, więc jak oni wrócą, to znowu będą nam robić to samo, co my robiliśmy im, i tak dalej do końca, no ma się świetnie. I to rzeczywiście Trump wzmacnia. Przerażające są przecież te ułaskawienia takie zaoczne, można powiedzieć, tak, które Biden w ostatnich godzinach prawie że swojego urzędowania swojej rodzinie i najbliższym współpracownikom wystawił, bojąc się właśnie, że pójdą do więzień, że będą ścigani, sądzeni, osadzeni przez administrację Trumpa. No bo to pokazuje rzeczywiście, jaki jest poziom tego podziału. I tu Trump jest groźny. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego Europa miałaby się go bać. Europa musi go zrozumieć, Europa musi go wyczuć, musi umieć z nim rozmawiać. Natomiast no, Trump nie może funkcjonować sam. Tutaj też jest potrzeba trochę takiego teatru. Europejscy liderzy słusznie zarzucają mu te wszystkie niewłaściwe rzeczy, które robi, ale też niekoniecznie potrzebnie, zwłaszcza w pierwszej kadencji, chcieli go upokarzać poprzez czy braki spotkań dwustronnych, czy jakieś takie niechęć do pewnego takiego współdziałania. No w polityce trzeba umieć zrobić dobrą minę do złej gry. Skoro jesteśmy w stanie rozmawiać z Putinem, który jest zbrodniarzem wojennym, no to myślę, że nauczyć się negocjować z Trumpem mimo wszystko jest o wiele łatwiej, bo jest to jednak nasz sojusznik, no, który prezentuje oczywiście specyficzną postawę czy podejście do sojuszników, których traktuje raczej jak, można powiedzieć, pracowników swojej korporacji, z których każdy musi dowieść jakiś produkt, jakiś rezultat, czymś się wykazać, no ale nie jest jednak naszym wrogiem. Odniosę się może do tej kwestii tego pytania, o dlaczego mielibyśmy się go bać. Zacznę jednak od tego, czy mówisz o byciu poza plemionami, nieakceptowalności jakby czegoś takiego, bycia jakby tą trzecią stroną, bo nie chcę mówić o drodze, bo przecież tak naprawdę można by wyciągnąć wnioski, że to jest idealne właściwie świadectwo na to, że polaryzacja ma się dobrze, tak? Że można się dzielić tylko i wyłącznie na dwa obozy. No to znowu takie typowo, bym powiedział, definicyjne zarządzania, taki duopol, tak? A ten świat nie jest zero-jedynkowy, nie jest czarno-biały. Doskonale oboje wiemy, że jednak szarość króluje, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale wracając do tego bania się tego, może nie do końca dobrze, precyzyjnie to sformułowałem i zapytałem, ale pytam właściwie o konsekwencje, bo wyszło to poniekąd, to też jest trochę znamienne, dlaczego nikt u nas sam wcześniej tego nie zauważył, ale to podniósł, zdaje się, jako pierwszy prezydent Zełenski. Ostrzegł w pewien sposób Europę, że za chwilę Europa w bardzo ważnych kwestiach, jeśli chodzi o budowanie nowego ładu i porządku, bo o starym właściwie nie ma mowy, może zostać pominięta, że pewne kwestie mogą się odbywać właśnie pomiędzy podmiotami typu Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, co oczywiste. Zaczęłaś mówić, że tak naprawdę ta polityka Trumpa może tak wcale zbyt wiele i zbyt szybko nie zmieni, ale patrząc na ten przekaz i w jaki sposób w ogóle Trump też się komunikuje również z Putinem, to jest interesujące. On oczywiście w pewien sposób aktywizuje się właśnie w mediach społecznościowych, stawia tam dość twarde warunki. Wcześniej mówił, że w 24 godziny zakończy tę wojnę, potem, że może trochę dłużej, bo czegoś tam nie wiedział, co też nie najlepiej o nim świadczy. Ale żeby nie było, że tylko uderzamy w pewien sposób w niego i negujemy, bo nie w tym rzecz. Chcemy się opierać na pewnych faktach. Stawia Rosji twarde warunki. Wiemy doskonale, że negocjacje z zasady nie mogą trwać krótko, bo obie strony, a być może będzie ich więcej, będą stawiać najróżniejsze warunki. Zaczną od warunków kompletnie nie do spełnienia, co jest oczywiste, bo tak się po prostu tak ciężkie negocjacje prowadzi. To czy pod tym kątem powinniśmy się właśnie obawiać, że Europa w pewien sposób trochę straci prawo głosu na arenie międzynarodowej? No byłoby to trudne do domknięcia, do dowiezienia, żeby żeby rzeczywiście kwestia ukraińska rozegrała się bez wiodących państw europejskich, no nawet z takich praktycznych powodów. Oczywiście Trump wykorzystuje te swoje niby dobre stosunki z Putinem, jakie one są, my de facto nie wiemy, no bo
Słyszę, tak jak mówiłeś, mieliśmy w 24 godziny zakończyć tą wojnę, dzisiaj trzeba już trochę więcej czasu. Słyszę, że dopiero Trump się szykuje, przygotowuje do tego, żeby się spotkać z Putinem i o tym zakończeniu wojny rozmawiać. No, pytanie, co robił przez ten cały czas, kiedy się szykował do prezydentury, no przecież mógł spokojnie już takie spotkanie przygotowywać, więc on tego oczywiście nie rozegra szybko i nie da Putinowi wszystkiego, co chce, bo z jego punktu widzenia najlepszą sytuacją jest taka, w której wciąż są kwestie do rozstrzygnięcia, bo można coś ugrać. Czyli jak już mówiąc obrazowo, w jakiś sposób zakończymy ten obecny etap wojny, bo no myślę, że mamy wszyscy świadomość, że to nie będzie tak, że to nie będzie jak w maju 1945, że dzień ogłoszenia końca wojny będzie rzeczywistym dniem końca działań zbrojnych. Raczej należy się spodziewać sytuacji powtórki z roku 2014, czyli tego, że jakiekolwiek to porozumienie nie będzie, będzie tak jak mińskie porozumienia nierealizowane, łamane, naruszane, znowu będą jeździły komisje, one będą to stwierdzały, Putin będzie odpowiadał, że to nieprawda i tak dalej. Będziemy mieli taki stan takiej podprogowej wojny, takiego konfliktu poniżej oficjalnego poziomu wojny, ale no powiedzmy, że przyjdzie ten moment, kiedy jakiegoś rodzaju porozumienie czy zawieszenie broni zostanie zawarte, no to już zostało coś wynegocjowane, tak? Już pewne karty zostały ugrane. Jeżeli Putin ugra to, co chce, innymi słowy mówiąc, wyjdzie z twarzą z tej swojej operacji specjalnej, a więc no zyska coś terytorialnie, tak? Z jednej strony, z drugiej, no nie daj Boże, gdyby zyskał nie tylko tą deklarację, że Ukraina w żaden sposób nie będzie mogła nie tylko być członkiem NATO czy Unii Europejskiej, co wiemy, że przez wiele lat będzie niemożliwe z pewnością, ale też w jakiś sposób współpracować z tymi instytucjami, być w ścisłym takim układzie z nimi, bądź jeśli jeszcze by mu się udało, no cóż, jest na szczęście, mam nadzieję, kompletnie nierealne, ale o czym przecież mówi, że tak naprawdę no cała Europa, ta postsowiecka, ta kiedyś, która była rosyjska, powinna być wolna od amerykańskich i innych wojsk i instalacji, w ogóle tutaj to nic nie powinno być, no to byłoby dla niego ogromnym sukcesem. Wiadomo, że całości tego nie dostanie, no ale coś dostanie. Pytanie znowu, który to będzie kierunek? Czy dostanie terytorium, ale bez gwarancji neutralności rozbrojenia Ukrainy, czy dostanie trochę mniej terytorium, ale znowu jakieś ustępstwa na tym polu. Tutaj myślę, że kwestia jest jeszcze otwarta. I dopóki te negocjacje się toczą, Trump może oczywiście sobie z nim rozmawiać i mu mówić: słuchaj, dam ci to, albo dam ci tamto, albo to czy tamto ci wynegocjuję i tak dalej. Jak już się skończą, no ten etap będzie zamknięty, ta karta będzie już zgrana, a myślę, że nie jest aż tak naiwny, żeby sądzić, że ktoś taki jak Władimir Putin będzie dotrzymywał jakichkolwiek porozumień, czy formalnych, czy mniej formalnych. Więc dla Trumpa najlepszym czasem to jest właśnie ten taki czas, w którym on mówi, czego to on nie załatwi, buduje tą swoją pozycję niezastąpionego, jednocześnie też wykorzystuje to w relacjach z Dalekim Wschodem. No i oczywiście straszy Europę, że jak nie będzie go słuchać, to będą mieli Putina u bram. Kiedy już te rozwiązania zapadną, kiedy jakieś formy tych porozumień się pojawią, no ten argument mu z ręki trochę wypadnie, więc on się specjalnie nie spieszy paradoksalnie do rozwiązania kwestii ukraińskiej. Raczej będzie ją przeciągał tak długo, jak to możliwe, budował napięcie, budował dramatyzm, wywyższał swoją rolę, znaczenie swoich działań rzeczywistych czy wirtualnych na potrzeby opinii publicznej. No i pokazywał Amerykanom, jak to on właśnie dzielnie walczy o pokój, który to zburzył niedobry Joe Biden, pozwalając na to, żeby Ukraina podjęła walkę z Rosją i żeby w Europie toczyła się wojna. Bezpieczeństwo to kwestie, które bywają, jeśli chodzi o nasze oceny, też kontrowersyjne i muszę trochę o to zapytać, aczkolwiek nie pytam o opinię jako taką. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Mamy kwestię m.in. właśnie Bliskiego Wschodu, Izraela, Netanyahu, który również miał się pojawić w Polsce. I tu pytam o pewnego rodzaju, czy mamy szansę na bycie jednością jako Europa, jako Unia Europejska w relacjach właśnie z Trumpem, z amerykańską administracją. Bo stawia się nas tak naprawdę w dość trudnej sytuacji. Z jednej strony niepodważalne dla nas to jest, że Putin jest zbrodniarzem wojennym, że jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny ścigany,
No ale chcemy tego czy nie, musimy uwzględnić, że Netanyahu także. I tutaj Polska daje, nazwijmy to, gwarancję bezpieczeństwa. No i ja tutaj łączę kropki jednak z tym, że na ile się to oczywiście udało, jakaś forma porozumienia zaczyna, że tak się wyrażę, kiełkować na Bliskim Wschodzie, tak? Pierwsi jeńcy, czy ci, którzy zostali porwani, zostają wymieniani. Ja te kropki bym łączył, powiem szczerze. Nie wiem oczywiście, jaka jest twoja opinia, pani profesor. Niemniej ja bym, tak jak powiedziałem, te kropki bym połączył. Zostaliśmy trochę postawieni pod ścianą. Nie ma mowy o zatrzymaniu Netanyahu, który i tak de facto w Polsce pojawić się nie ma. Ale czy takimi sytuacjami właśnie Trump nie będzie w pewien sposób grał na jednak, ale rozbijanie Europy? Bo owszem, jesteśmy razem w NATO, jesteśmy w tym sojuszu, ale jakby nie patrzeć, Europa zawsze będzie gospodarką, która będzie konkurencją dla Stanów Zjednoczonych. Więc z jednej strony oczywiście on cały czas mówi o tych 2%, 5%, że Europa ma być samodzielna, dbać sama o własne bezpieczeństwo. Zresztą ja to często też powtarzam, kiedy admirał McRaven był w Polsce i ja pamiętam jego słowa z jego wykładu. On już wtedy mówił, że Ameryka skieruje się bardziej w stronę Chin i w Europie musimy sobie radzić sami. Też chyba nie wyciągnęliśmy wtedy żadnej lekcji, żadnych wniosków z tego. No ale czy w tym wszystkim właśnie tak dwutorowo trochę nie będzie Trump szedł, że z jednej strony, przecież sam mówi też znowu o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy, więc z jednej strony niby straszy tego Putina, w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, ale jednak szantażuje go pewnymi konsekwencjami, ale z drugiej też wcale nie gra na wzmocnienie tejże Europy. Także nie wiem, czy tutaj też możemy widzieć pewnego rodzaju dość specyficzną grę? Czy ja bym powiedziała, że ten globalny świat megatrendów, o którym wspominałeś na początku naszej rozmowy, taki właśnie jest, że on jest niejednoznaczny. To samo wydarzenie może mieć pozytywne aspekty, jakieś pozytywne aspekty dla danego państwa czy organizacji jak Unia Europejska, a jednocześnie może mieć negatywne. Te same trendy, te same zmiany mogą wywoływać różne efekty w różnych dziedzinach. Te polikryzysy, które się nawzajem nakładają, wzmacniają, wektorują i tak dalej, no one właśnie wprowadzają tą niejednoznaczność, która powoduje, że ten świat jest tak skomplikowany i trudny do przewidzenia, trudny do zrozumienia dla zwykłego obywatela, więc on się zwraca w kierunku tych, którzy mówią prostym językiem i obiecują mu to, co chcą. Rzeczywiście Putin z Trumpem mają pewną, że tak powiem, zbieżność wspólną, mianowicie żadnemu z nich nie zależy na silnej Europie. Oczywiście każdy ma inne powody takiego podejścia, ale ani jeden, ani drugi nie chce, żeby Europa była za silna, no bo oczywiście w przypadku Putina, jak będzie za silna, będzie w stanie go zwalczać. W przypadku Ameryki zbyt silna Europa to jest trudny partner handlowy, zresztą no, widać, że akurat na tym poziomie gospodarczym, tych relacji, zwłaszcza handlowych, te unijne rozwiązania do tej pory okazywały się być całkiem dobre z punktu widzenia obywateli, gospodarek państw członkowskich. Więc tutaj mają wspólne podejście. Natomiast oczywiście wszystko jest do jakiejś skali, tak? No, gdyby Putin wspólnie z Trumpem doprowadzili Europę do skraju jakiegoś upadku, no to przecież mielibyśmy sytuację, w której tak naprawdę automatycznie Trump osłabiłby swoją pozycję. Znaczy Ameryka może iść w izolacjonizm, który oczywiście jest trudniejszy dzisiaj niż 100 lat temu, ale komuś musi te swoje dobra sprzedawać, gdzieś musi te technologie wymieniać, gdzieś w jakiś sposób musi pozyskiwać też te surowce, których nie pozyskuje sama, no, zwłaszcza te kluczowe z punktu widzenia powstawania nowych technologii, a wiemy, gdzie produkuje się, w jakiej części świata produkuje się tak większość tych słynnych małych procesorków i innych elementów, dzięki którym te nasze komórki, samochody elektryczne i wszystko inne, telekomputery i wszystko inne działa. Więc to jest taki pewien balans. Ja to porównuję często, jak mówię studentom, do nauki surfowania, czy do nauki takiego łapania równowagi podczas właśnie na desce, gdzie nie można się za mocno przechylić w żadną stronę, a i w zależności od tego, skąd wieje wiatr, jak idzie fala, jak jesteśmy ustawieni, to musimy tą swoją pozycję korygować, no żeby do tej wody nie wpaść. I tak wygląda dzisiaj sytuacja wszystkich kluczowych graczy na świecie. Ja będę twierdziła wciąż, że mamy 4 silne ośrodki,
To są Stany, to jest Unia Europejska, to są oczywiście Chiny i to jest Rosja. Jest rosnąca siła tego obszaru azjatyckiego, nie chińskiego, która jak wiemy też nie jest jednoznaczna, ale to jest mimo wszystko wciąż siła wzrastająca w tym takim układzie z uwagi na tą słabość polityczną. Za Europą coraz mniej stoi gospodarka mimo wszystko, ale wciąż stoi duża siła polityczna. Za Stanami stoi i siła polityczna, polityczno-militarna, i siła gospodarcza. Za Rosją w dużej mierze stoi siła przede wszystkim militarna, wciąż wspomagana gospodarką wynikającą przede wszystkim z geograficznego położenia i dostępności do takich, a nie innych wciąż kluczowych surowców energetycznych. Chiny są w tym wszystkim państwem, które z jednej strony ma silną pozycję ekonomiczną, ma również zasoby energetyczne, ma kontrolę nad kluczowymi minerałami ziem rzadkich, nad tymi niezbędnymi do wytwarzania tych procesorów, tak, tych wszystkich półprzewodników i innych niezbędnych w wykorzystaniu nowych technologii urządzeń czy komponentów, ale też boryka się z pewną zadyszką aktualnie, z pewnymi problemami gospodarczymi i też na to, na czym Chinom zależy, o czym warto pamiętać, one nie chcą wchodzić w otwarty konflikt, tak? Nie są zainteresowane otwartym militarnym konfliktem. Więc tutaj jakaś przewaga Putina w tym zakresie, czy jego działania, gdyby podjął jakieś szersze niż do tej pory, z pewnością nie byłyby przez Chiny akceptowane. Więc jesteśmy w tym takim balansie, w którym no, każdy musi patrzeć na siebie. Zarówno silne państwa europejskie, jak i słabsze państwa europejskie, czy średnie państwa europejskie, jak Polska, nie mają szans na tym globalnym rynku inaczej, jak tylko poprzez działanie wspólnotowe. Nawet Niemcy, bardzo silna gospodarka, wciąż nie są w stanie być samodzielnym graczem. Wydaje się, że w Europie to wszyscy rozumieją. Kazus Ukrainy pokazał, że jesteśmy się w stanie zjednoczyć, no oczywiście jak to zwykle bywa w obliczu raczej wspólnego nieszczęścia niż szczęścia. Niemniej ja byłam mimo wszystko pozytywnie zaskoczona odpowiedzią, bo jak 24 lutego widziałam te czołgi pod Kijowem czy na przedmieściach Kijowa, to powiem szczerze, myślałam, że za chwilę będzie koniec. Więc jednak ta reakcja za świata zachodniego, można dyskutować, czy nie spóźniona, jak ta pomoc jest dystrybuowana, jakie są zgody na zakres użycia sprzętu, uzbrojenia, wyposażenia itd., itd. Tym wszystkim możemy dyskutować, ale ona była i ona jest jednoznaczna. Europa wciąż mówi jednym głosem. Nie ma mowy o zakończeniu wojny w Ukrainie bez udziału Ukraińców. Europa stawia siebie w tym momencie w pozycji tego, który poniekąd gwarantuje tą obecność Ukrainy i możliwość decydowania o swojej przyszłości, co jak wiemy w historii świata no, nie zawsze było respektowane. Także państwa, których dotyczyło, miały właśnie mieć też możliwość głosu czy możliwość wyrażenia swoich opinii. Więc wciąż mamy 4 ośrodki. Oczywiście ich pozycja się zmienia. Ich pozycja też jest różna w zależności od tego, o jakim wątku dyskutujemy, ale to nie jest tak, że na Europie można już postawić krzyżyk. Uważam, że to jest taki moment, w którym Europa musi się trochę obudzić, musi trochę wcielić w życie te słowa prezydenta Macrona z pierwszych dni czy tygodni wojny, że skończyła się era obfitości, a więc mówiąc wprost, trochę zacisnąć pasa, trochę wydawać więcej pieniędzy na inne kwestie niż przyjemności, niż jakość życia, zastanowić się nad tym, czy niezależnie od wysokich kosztów produkcji i wysokich kosztów zatrudnienia, nie posiadać jednak na swoim terenie fabryk kluczowych produktów. I nie mówię tu tylko o tej słynnej dyskusji na temat chociażby fabryk amunicji, co nam sytuacja w Ukrainie nam bardzo szybko pokazała, jak ta amunicja szybko schodzi, ale też chociażby na przykład kluczowych komponentów leków. O tym zapominamy, bo nie jest to może kwestia pierwszych stron gazet, ale w Europie produkuje się zaledwie kilkanaście procent medycznych komponentów, tych substancji czynnych, substancji aktywnych, które następnie znajdują się w lekach. Nie muszę dodawać, gdzie produkuje się znaczącą większość, bo są to oczywiście Chiny. Więc my tak naprawdę nie potrzebujemy, czy nikt nie potrzebuje czołgów, żeby nas zaatakować. Wystarczy, że odetnie się nas od podstawowych, zwłaszcza masowo używanych w chorobach cywilizacyjnych, podstawowych środków medycznych, środków leków. Więc
Do tego trzeba mądrych polityków, którzy nie będą ulegali populizmowi, którzy powiedzą: OK, to jest drogie, do tego trzeba dołożyć publiczne pieniądze, ale jeżeli fabryka będzie w Niemczech, Francji, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, czy no nie wiem gdzie jeszcze, tak, to my będziemy wiedzieli, że my nad tą fabryką mamy kontrolę. Zobaczmy, jak sprawnie idzie, czy jak sprawnie poszło to reagowanie na Morzu Bałtyckim, na te takie hybrydowe ataki niemilitarnych jednostek pływających, które tam próbują to kabel zniszczyć, to coś innego zrobić. No, okazało się, że jesteśmy w stanie tą odpowiedź, zarówno tą patrolową na to dać, jak i dzisiaj też przygotowując się do naszego spotkania i słuchając sobie radia, słyszałam właśnie, że Duńczycy wspólnie ze Szwedami takiego monitoringu, znowu takiego okrętu widmo, tak, tej floty cieni właśnie prowadzą, no bo kręci się w rejonie, gdzie po dnie Bałtyku idą znowu kluczowe kable. Więc da się to zrobić, ale to też trzeba jasno społeczeństwom zakomunikować, tak? To trzeba uczciwej, odważnej komunikacji, powiedzenia, ile to będzie kosztować, jak to będzie wyglądać, ale co za to dostaniemy. Czy społeczeństwa się od razu przestawią na takie myślenie? No to może być trudne, tutaj sukces może nie przyjść od razu, ale jeżeli będziemy tylko ulegać populistycznym oczekiwaniom i będziemy przebijać kolejnych populistów, tak, już nie tylko radykalna prawica czy radykalna lewica głosi hasła kompletnie oderwane od rzeczywistości, generowane w oparciu o fałszywe informacje, ale czynią to także partie czy środowiska umiarkowane, no to nas donikąd nie zaprowadzi. Tak naprawdę odnosząc się do tej odporności, o której wspomniałaś, i braku konieczności atakowania nas czołgami, to w pewien sposób na dowód przypomniał mi się trochę kasus Tybetu i jego obrony przez świat i Europę. Jak długo to niestety trwało, tak? Długo, w cudzysłowie oczywiście. Tak. Ale muszę zadać jeszcze takie krótkie pytanie, w sumie na krótką właściwie odpowiedź, bo nie wszyscy chyba to rozumieją, jakie to niesie ewentualne konsekwencje. Chciałbym zapytać o wyjście Stanów Zjednoczonych z WHO i powtórne tak naprawdę wyjście z porozumień paryskich, podmiotów i agent tak naprawdę ONZ-owskich. Światową Organizację Zdrowia, przecież Stany Zjednoczone były jej członkiem, założycielem, no są dalej. Więcej niż pewne, że chodzi tak naprawdę jak zwykle o te wspominane właściwie cały czas pieniądze. Stany Zjednoczone jednak pompują niemałe pieniądze i w Światową Organizację Zdrowia. Na porozumienia paryskie no, też ponoszą ogromne koszty, jak każde tak naprawdę, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne czy niwelowanie jakby tego negatywnego wpływu. Wiemy, jak do tego podchodzą też Chiny. Wszyscy teoretycznie do tego przystąpili, a co się dzieje, wiemy. Jak ty patrzysz na to, na te zapowiedzi, na te działania związane właśnie z wyjściem z WHO i z porozumień paryskich przez Stany Zjednoczone? Powiem tak, ja się z Trumpem zgadzam w kwestii diagnozy sytuacji w WHO. No, jeżeli utrzymujemy przez lata organizację, której kluczowym zadaniem jest przewidzieć konsekwencje, zbudować odporność, możliwość odpowiedzi na takie zagrożenia pandemiczne, jak na przykład COVID-19, a okazuje się, że ta organizacja zawiodła na wszystkich poziomach, od informacyjnego, poprzez jakikolwiek organizacyjny, koordynacyjny, no tak naprawdę państwa narodowe zostały pozostawione sobie samym w tych działaniach, czy organizacje państw narodowych, bo tak jak w Unii Europejskiej chociażby te wspólne zakupy szczepionek, czy inne takie działania wspólnotowe się gdzieś tam objawiły. Więc ja się z tą diagnozą zgadzam. Tylko problem polega na tym, że zarówno kwestie takie, którymi się zajmuje WHO, czyli globalnego zdrowia, czy raczej zdrowia, które może się pogorszyć właśnie z tego powodu, że gdzieś tam w Chinach no ten słynny nietoperz czy inny dawca wirusa nagle trafił nie tam, gdzie trzeba i z tego powodu zamknięto nas w domach. Tak samo kwestie klimatyczne, ich się nie da rozwiązać bez konsensusu międzynarodowego. Myśmy, mówię, jako wspólnota globalna, po I wojnie światowej powoływali Ligę Narodów, a następnie ONZ, no właśnie po to, żeby było wiarygodne, reprezentatywne i dające możliwość wynegocjowania rozwiązań, które następnie będą akceptowane przez państwa członkowskie, takie forum, takie globalne miejsce, które pozwoli nam radzić sobie właśnie z tymi ponadstandardowymi wyzwaniami, czyli z wyzwaniami ponadregionalnymi, ponadnarodowymi, takimi właśnie jak sposoby rozwiązywania konfliktów, w których
Same strony zainteresowane nie są sobie w stanie poradzić, bądź mamy sytuację, w której jedna strona jest zaatakowana i potrzebuje wsparcia w obronie. I ten taki globalny system myślenia wspólnotowego o tym, że moje zdrowie zależy od tego, czy kogoś w Afryce zaszczepią, czy nie, jest potrzebny. Natomiast myśmy go całkowicie zaburzyli. Najpierw zaburzyliśmy go, czyniąc, nie tylko my zresztą, tak, mam na myśli oczywiście świat globalny, czyniąc z Rady Bezpieczeństwa kompletnie niewydolną instytucję. Operacja taka jak w Iraku bez mandatu ONZ-u wiemy, jak się skończyła. Doskonale wiemy, że gdyby stawiana była kwestia jakiejś operacji znowu ONZ-owskiej do monitorowania sposobów wdrażania potencjalnego porozumienia ukraińsko-rosyjskiego, to też byłby problem, żeby taką rezolucję w tej sprawie i użycie sił Rada Bezpieczeństwa mogła wydać. Nie mamy porozumienia w kwestiach zdrowotnych i wreszcie nie mamy porozumienia w kwestiach klimatycznych. To jest ogromny problem, jak zbalansować koszta pracy, koszta wytwarzania produktów, koszty życia związane na przykład właśnie z źródłami energii, a wydajnością gospodarek. Tu Chiny biją nas na głowę właśnie między innymi tą tanią, acz brudną energią. Natomiast Stany Zjednoczone powinny pamiętać, że jak temperatura wzrośnie jeszcze o 2 stopnie, globalna średnia, to kolejny spory kawałek terytoriów amerykańskich będzie pustynniał. I to jest pytanie, czy w tych pasach do tej pory rolniczych będziemy mieli taki rolniczy pas rdzy. Odnoszę się tu rzecz jasna do tego takiego określenia tych miast, tych rejonów industrialnych, które upadły, właśnie z racji tego, że w Chinach można wszystko wyprodukować taniej i to wszystko teraz te fabryki, to co produkowali, to rdzewieje. Czy będziemy mieli taki rolniczy pas rdzy, a więc znowu rejony, gdzie nie będzie się dało nic produkować, bo koszty wyprodukowania żywności będą tak wysokie albo warunki będą tak niesprzyjające właśnie z uwagi na konieczność nawadniania, na wysokie temperatury, na małą ilość takich regularnych opadów, a to jest wszystko związane z klimatem. Więc tu Trump oczywiście zachowuje się jak 5-latek, który mówi, może im nie będzie jutro gardło bolało, ale zjem jeszcze 3. porcję lodów, bo to gardło mnie będzie bolało dopiero jutro. Czy jak Scarlett O'Hara, która zwykła mawiać o problemach, że zajmie się nimi dopiero jutro, dzisiaj się będzie bawić, dzisiaj idzie na bal. To jest nieodpowiedzialne. Musimy pamiętać, że to jest nie tylko kwestia smogu zimą, to jest nie tylko kwestia pogarszającej się jakości naszych wód czy gleb, ale to jest również konsekwencja tego, że coraz większa część, zwłaszcza na południu Europy, rejonów do tej pory bardzo atrakcyjnych turystycznie, ale też o niezłym potencjale takim rolniczym, będzie po prostu wyłączana z użytku. Te pożary ogromne, które obserwujemy. Przecież ten pożar w Los Angeles, tak, w Kalifornii, tych lasów wokół domów celebrytów, jest dokładnie wynikiem właśnie takich ponadstandardowych, wielotygodniowych czy wielomiesięcznych susz, które znowu są wynikiem tego zmieniającego się klimatu. Więc oczywiście można udawać, że tego związku nie ma, można wyśmiewać aktywistów, którzy rzeczywiście czasem zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Niemniej poważne prace naukowe publikowane w Nature, w najlepszych globalnych czasopismach dotyczących całościowych też właśnie przemian środowiska czy świata pokazują wyraźnie, każdy stopień więcej średniej z temperatury w danym rejonie będzie powodował nieodwracalne zmiany. I tutaj tej odpowiedzialności trzeba, ale znowu my tego nie zrobimy sami, tak? W Polsce też toczy się dyskusja, na ile ten Zielony Ład powinien być troszeczkę zmodyfikowany, być może wydłużone osiąganie pewnych celów, być może rezygnacja z pewnych celów czy z pewnych aspektów, które były wskazywane, właśnie z uwagi na to, że mamy wojnę, że musimy utrzymać konkurencyjność gospodarki, że ta produkcja jest kluczowa, a koszty energii, chociażby z powodu też tej wojny, właśnie wzrosły bardzo, bardzo mocno, bo nie używamy już tych tańszych rosyjskich surowców, używamy droższych zamienników i płacimy za to następnie w produktach konsumpcji, ale bez tego się nie da. Znaczy, musi nastąpić powrót do globalnej odpowiedzialności. Historia nas uczy, że takie największe przebłyski świat ma niestety po dużych katastrofach. Wydaje się, że COVID powinien być taką nauczką, że
powinniśmy pewne kwestie sobie przedyskutować i jednak się zastanowić nad tym, że jakieś wspólnotowe rozwiązania są potrzebne. No ale pamiętajmy, że też tej wspólnoty w COVID-zie nie było, bo Światowa Organizacja Zdrowia nie była w stanie w jakikolwiek sposób skłonić państw do bardziej wspólnotowego podejścia. W amerykańskich magazynach zalegały miliony szczepionek AstraZeneki, która była niedopuszczona na amerykański rynek i była kupiona jako pewien zapas, a Afrykę szczepiły Sinavaxem Chiny, a Rosjanie Sputnikiem. No bez widzenia tego dużego obrazka, bez rozumienia, że żebyśmy nie mieli kryzysów u nas, to trzeba działać w krajach, gdzie te kryzysy już są i z nimi sobie lokalne władze czy lokalne organizacje nie są w stanie poradzić. Bez tego nie ma szans na świat, który przetrwa w takim stanie, w takim obrazie, jak go znamy, zbyt długo. Będziemy po prostu dążyli no właśnie w kierunku takich coraz większych wyzwań. Będziemy potrzebowali coraz więcej formacji reagowania kryzysowego, coraz więcej służb ratowniczych, coraz więcej strażaków i tak dalej, no bo te wyzwania będą się pojawiały. Zresztą widzimy, że kiedyś duża powódź w Polsce to była raz na x lat. Dzisiaj te interwały między tymi zdarzeniami takimi bardzo gwałtownymi i bardzo niszczącymi no są coraz krótsze. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo paru kwestii, może nie tyle, że chcę się jakoś szczególnie odnieść, ale też wzbudziło moje zainteresowanie i szybkie przemyślenia, bo przypomniało mi się, zaczęłaś mówić o AstraZenece, która zalegała w amerykańskich magazynach. O tym, powiem szczerze, nie wiedziałem i przypomniał mi się artykuł, który pisałem w portalu Milling. Szczepionkowe operacje informacyjno-psychologiczne. Zachęcam Państwa do przeczytania. Postaram się linka do tego artykułu zamieścić w opisie odcinka. Myślę, że parę rzeczy możecie sobie przemyśleć i też pod przemyślenia naszych słuchaczy, jak kwestie ekologiczne czy prozdrowotne również są wykorzystywane w procesie manipulacji i tym podobnych kwestiach. Kolejne, myślę, że nie mniej ważne, no, doniesienia już z tego roku mówią o pojawieniu się nowego wirusa HMPV w Portugalii. Były to doniesienia oczywiście, że się pojawił, że są małe ogniska, ale tak naprawdę ostatnie niekoniecznie medialne doniesienia mówią o tym, że niekoniecznie nad tym wszystkim jest kontrola i że jest problem również, bo szczepionek tak naprawdę na to nie będzie. No i nie chcę straszyć, ale pytanie, czy nie będzie się pojawiała jakaś powtórka, czy zagrożenie powtórką tak naprawdę z tego wszystkiego, co nam koronawirus zafundował. I ostatnia kwestia, ciekawostka, nie wiem w sumie czy śmieszna. No, okazuje się, że została złożona apelacja do amerykańskiej poprawki do konstytucji, umożliwiająca objęcie jednak trzeciej kadencji, oczywiście przez Donalda Trumpa. Pani profesor, jakbyśmy mieli to wszystko podsumować, uwzględnić też oczywiście same Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Unię Europejską czy Europę, bezpieczeństwo tych obszarów, bezpieczeństwo związane również z wojną w Ukrainie, bezpieczeństwo związane z Bliskim Wschodem, z aspirującymi graczami w tej geopolitycznej lidze, mam tu na myśli Indię, Brazylię, czy ogólnie Amerykę Południową, czy wybranych stamtąd graczy, to jakie przewidywania ma pani profesor pod kątem właśnie zmiany prezydenta, zmiany administracji i wpływu na bezpieczeństwo właściwie świata tak naprawdę, bo o tym już właściwie mówimy? Ja nie należę do osób, które prognozują, że zmieni się wszystko albo że zmieni się radykalnie. Natomiast w mojej ocenie wydaje mi się, że jedną rzeczą, którą musimy my jako tu europejska ta część NATO, jako Unia Europejska przyjąć i jakoś sobie z tym poradzić, jakoś na to zareagować, to jest takie całkowite odrzucenie przez Trumpa pewnych wartości czy pewnych zasad w relacjach międzypaństwowych. Znaczy on się nawet z tym nie kryje, że jego tam nie interesują żadne kwestie humanitarne, żadne kwestie praw człowieka. Jego interesuje to, żeby Amerykanin miał pełen portfel i pełen brzuch, mówiąc tak bardzo prosto. I Europa musi się nauczyć z nim rozmawiać tak, żeby on miał przekonanie, że rozwiązania, na które się godzi, dają Amerykanom te dolary do portfela i jedzenie do tego amerykańskiego brzucha. Innymi słowy, musi się komunikować z nim trochę inaczej, nie mówić o wspólnych wartościach, o obronie pokoju, o obronie uciśnionych, o prawach człowieka, nie zapominając o nich rzecz jasna, natomiast musi się nauczyć rozmawiać z Trumpem jego językiem interesów i poprzez tę formę ugrywać to, co chce.
To rzeczywiście jest zmiana, na którą myślę, że powinny być europejskie państwa przygotowane, bo przecież wszyscy wiedzieli, kim Trump jest i w jaki sposób rozmawia, a tego trochę zabrakło w tej jego pierwszej kadencji, w tych kontaktach bilateralnych, transatlantyckich, no ale z drugiej strony też nie było aż tak wielkich wyzwań w porównaniu do tych, które mamy rzecz jasna teraz, bo przecież mieliśmy też już i Krym, i zakończenie chociażby operacji w Afganistanie i wiele innych też istotnych międzynarodowo wyzwań. Ale to, co jest, wydaje mi się, kluczem, to jest nauczyć się rozmawiać z Trumpem jego językiem, rozeznać jego administrację, zobaczyć, co oni realnie proponują, bo wydaje mi się, że tutaj też język administracji może być odmienny od oficjalnych komunikatów na Twitterze czy w innych mediach pana prezydenta. No i nauczyć się to wykorzystać na potrzeby Europy, potrzeby Unii, nie dać się podzielić, nie dać się przekonać, że jedne państwa unijne są przeciwko drugim. Oczywiście wszystkie państwa mają swoje interesy, ale tu akurat widać wyraźnie, że w Europie jest świadomość, że nawet taka niechętna jedność jest jedynym sposobem na przetrwanie Trumpa. No i przede wszystkim zobaczyć, co on rzeczywiście zaproponuje, bo no na razie to poza wieloma głośnymi pomysłami wiele kwestii jest kwestiami na papierze, jak chociażby ta dotycząca obywatelstwa osób urodzonych w Stanach. Żeby one weszły w życie, wymaga to zmian w amerykańskiej konstytucji. Na razie się na to nie zanosi, więc dać mu się wykrzyczeć, nauczyć się jego języka negocjacji i grać o swoje, a więc to jest dla nas najbardziej istotne teraz, czyli pokój w Europie, ale nie zgniły pokój, tylko pokój, który ma szansę uwzględnić przynajmniej część potrzeb ukraińskich, no i utrzymanie gospodarki na takim poziomie, która pozwoli Europie wciąż być istotnym graczem na tym polu międzynarodowym. A jeśli chodzi o relacje z Chinami, czy w kwestii pokoju też na Bliskim Wschodzie, masz jakieś swoje prognozy, wizje? Coś ci się w głowie kreuje, czy tak naprawdę za mało jeszcze informacji, aby wyciągać jakieś poważniejsze wnioski? Czy Bliski Wschód jest sinusoidą, tak? No nie od dzisiaj. My wiemy, że po takich bardzo intensywnych czy dynamicznych, tak, też właśnie militarnie okresach następują okresy trochę uspokojenia, przegrupowania, zmian taktyk. Trwały pokój na Bliskim Wschodzie, no, w mojej ocenie nie jest możliwy. Jest możliwe pewne zarządzanie relacjami, natomiast i minimalizowanie szkód, natomiast no, obecność dwóch sprzecznych organizacji państwowej i parapaństwowej na roszczącym sobie prawa do tego samego terenu, tutaj nie ma dobrego wyjścia. Tu można tylko zarządzać tym, minimalizować napięcie, minimalizować straty, ale tego się nie da rozwiązać raz a dobrze. Co do Bliskiego Wschodu, no tu są potrzebne konkretne relacje handlowe, gospodarcze, konkretne decyzje. Dla Chin Europa jest istotna, nie tylko jako dostawca dóbr luksusowych, z których wciąż korzysta, ale też jako istotny rynek zbytu, jako istotny partner polityczny, więc trzeba to wykorzystywać. Natomiast no nie można się postawić w takiej roli, w której będzie się gdzieś tam wyłącznie tą piłeczką ping-pongową między Putinem a Trumpem, która raz będzie wpadać do jednej, raz do drugiej bramki, jeśli chodzi o interesy chińskie, bo tracimy w tym momencie podmiotowość. Tu trzeba rzeczywiście zastanowić się, w jakich obszarach możemy się z Chinami ułożyć jako Europa bez innych partnerów, co my możemy dać, co możemy ugrać, które porozumienia są korzystne, które nie, porewidować trochę kontraktów gospodarczych i uczynić te relacje atrakcyjnymi przede wszystkim z punktu widzenia Chin. A już tak w ramach podsumowania do podsumowania. Oczywiście ostatni jestem do straszenia, no ale no należy o to chyba zapytać. Według ciebie będzie lepiej bądź trochę lepiej, gorzej bądź trochę gorzej, a może będzie status quo, tylko takie trochę inne? No jest niesamowicie trudne pytanie. Stanisław Lem, odpowiem, tak wymigam się trochę, odpowiem cytując mądrego człowieka. Stanisław Lem pytany o to, jaka będzie przyszłość, jak wiemy, on o tej przyszłości dużo mówił, w tym przede wszystkim cybernetycznym wymiarze, odpowiedział jednym zdaniem: będzie tak samo, tylko bardziej. I myślę, że z nami będzie tak samo. Będą te same problemy, tylko będą się w jakiś tam sposób multiplikować, wzmacniać, wpływać na siebie, ale będziemy się zmagać z tym, co mamy. Będzie tak samo, tylko bardziej.
Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście Na Celowniku po raz pierwszy, ale najpewniej nie ostatni, była pani doktor habilitowana Paulina Polko, kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Pani profesor, kłaniam się nisko i bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję na kolejne dobre rozmowy. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/na celowniku.